No siema. Cupping room, kawiarnia, coffee shop. No siema, dzień dobry Państwu. Jestem w Hongkongu i jest tutaj ze mną Yuki. And today I'm gonna be switching between Polish and English i będę się przełączać między polskim i angielskim. We're gonna do a food tour of interesting spots in Hong Kong today. Yes. Z Yuki poznaliśmy się kilka miesięcy temu w Tokio. Jest instagramerką, która zajmuje się tematem dobrego jedzenia w Hongkongu. To jest taki szok kulturowy, którego w Hongkongu zawsze doznaję, że wchodzisz do restauracji i wsadzają cię z innymi obcymi ludźmi przy stole. Jeśli w restauracji w Hongkongu nie ufacie, że umyto wam naczynka, to możecie sobie jeszcze umyć sami. Herbatą. Muszę przyznać, że w tej restauracji nic nie rozumiem. Nie wiem jak się zamawia, nie wiem co się zamawia. Wydaje się, że ludzie podchodzą tutaj i mówią coś. Dobra, wiem, tutaj jeżdżą takie wózki i trzeba do tych wózków podejść i sobie wziąć co chcesz i powiedzieć co wziąłeś po chińsku i masz taką karteczkę, na której są przybite pieczątki z tym co zamówiłeś. Także polecam. To jest restauracja z rodzajem jedzenia, który się nazywa dim sum. Ja zawsze myślałem, że dim sum to są pierożki po prostu, a nie. Dim sum to są te takie tacki z rzeczami gotowanymi na parze. Więc jedliśmy tutaj pierożki, rybią głowę, sajgonki. Zawsze jak mówię sajgonki, to mi jest jakoś dziwnie, bo w tej części świata to nie ma za bardzo sensu, że one się nazywają sajgonki. Popatrzcie jakie to miasto jest trójwymiarowe. Tutaj jakieś wieżowce na 40 pięter do góry. Tutaj z kolei zejście w dół na kolejne piętra. Wszystko na górach osadzone. Masakra, no. Nigdzie indziej na świecie nie ma czegoś takiego. Patrzcie jakie dziwne drzewsko wyrosło sobie na murku. Miejsce, do którego idziemy na lunch, ma strasznie długą kolejkę. To znaczy, że dobre, ale znaczy również, że ma bardzo długą kolejkę. So this place is called Langfangyu, and it's like a local eatery, casual lunch place. They're famous for their toast, noodles, and the most famous dish is scallion, like spring onion instant noodle with chicken. Awesome. Excited. Miejsce to jest znane również z tego, że przygotowuje herbatę, przesączając ją przez rajstopy. Czuję się tak strasznie niezręcznie, że cały czas musisz siedzieć przy stole z ludźmi, którzy nie są twoimi znajomymi. I jeszcze kręcić filmy. Znaczy nie musisz, ale no kręcisz, bo jesteś youtuberem. Znaczy w sensie to jest to, co ja mam teraz w głowie. Te miejsca są w ogóle, jak się wam kojarzą z barem mlecznym, to dobrze, bo mi też. It's honey. Tutaj mamy tosta francuskiego w stylu Hongkongu z masłem i miodem. What's happening here? Because this is Chinese New Year right now, and then it's lucky to have lion dance at your shop or hotel to make the customer come more. Well, we came, so it worked.
Was it fun? Yeah. So everyone went for the vegetables because in Chinese vegetable sounds similar to money. So everyone was like, oh, money, give me money. Spoko, czyli to jest takie, na szczęście się zatrudnia takich tancerzy, żeby takie tańczące lwy przyniosły dobrobyt. A teraz przed Państwem tradycyjny hongkoński deser, czyli zakupiliśmy tartę z jajkiem. Ta hongkońska tarta jajeczna trochę przypomina portugalskie pastel de nata, ale bardziej czuć jajkiem. Can you say the name of this place? Tycoon. Tycoon, and it's an old police building It's converted an into... old police headquarters. Converted into like a cultural place and also restaurants and bars. Okay, let's check it out. This reminds me of Poland a bit, in a weird way. Knajpa w więzieniu i nazywa się Behind Bars. Pomyślcie sobie o tych wszystkich ludziach, którzy siedzieli w tym więzieniu kiedyś, a teraz można tutaj się napić browara. No i idziemy sobie wzdłuż centralnego eskalatora, czyli najdłuższego eskalatora na świecie. Ale też wiecie, jeśli oglądaliście film Więcej niż jedno życie. No i to jest życie właśnie. Jak jesteś w tramwaju w Hongkongu, to jest wszystko dobrze. No i zajechaliśmy w miejsce, które nazywa się Pomost Instagramowy. To taki kawałek portu, który nie wiem w sumie z jakiego powodu, nikogo tutaj nie ma, są znaki, że nie można wchodzić, ale wszyscy tu wchodzą i dziesiątki ludzi robią tutaj sobie po prostu zdjęcia na Instasia. Hongkong to jest tak fajne, fotogeniczne miasto, po prostu najlepsze. Nigdzie mi się tak fajnie chyba nie kręci jak tutaj. Mam nadzieję, że to widać. No to jest po prostu idealne połączenie, no. W sensie są ładne widoki, trochę brudu, trochę nowoczesności, trochę czystości. Do tego ludzie tutaj praktycznie w ogóle nie reagują na kamerę i nie czujesz, że robisz ludziom krzywdę, jak ich kręcisz, tak jak to bywa w Japonii. No po prostu mokry sen każdego fotografa i filmowca. Ale dużo bambusa! To miejsce jest jak taki park rozrywki zbudowany specjalnie po to, żeby fajne zdjęcia na Instagrama można tu zrobić. Na przykład jest taki stos takich bambusów, no i co? I zajebiście. Jeszcze tu przyjdę, jeszcze tu wpadnę na pewno. Może z jakąś modelką na fotosesję, a może z Maćkiem. Jaki klimatyczny, ładny coffee shop. A teraz na koniec tego ucztowego dnia pójdziemy do restauracji, która jest troszkę taka bardziej fancy i nazywa się John Anthony.
If you like, you can follow what I'm saying in Polish. I just understand Yeah. John Anthony. So And John, fancy. Yeah, fancy. So John Anthony is like a fancy Cantonese restaurant, but it also has some fusion concept with like mixed with different regions, spices and stuff. Sounds awesome. Mamy tutaj, żeby nie było wątpliwości, załatwiony poczęstunek szefa kuchni. Ciasiu to jest taki sposób przyrządzania wieprzowiny po tutejszemu, po kantońsku. A to, co tutaj mamy, to jest tak zrobiona wołowina, co jest takim jakimś ekstrawaganckim twistem. To jest takie pyszne. O Boże, ale to było dobre i ile ja w ogóle dzisiaj zjadłem. Lista tych wszystkich miejsc, które dzisiaj odwiedziliśmy, znajduje się w opisie tego filmu. Możecie sobie do niej wrócić, jak będziecie w Hongkongu. Sprawdźcie sobie Instagrama Yuki. Bardzo ładne zdjęcia jedzenia z Hongkongu. Jak szukacie ciekawych rekomendacji, zapraszamy. I just said your Instagram is really nice. Oh, thank you. Pa!